Cześć, dzisiaj mamy nowy temat, a mianowicie kalibracja miernika mocy i współczynnika fali stojącej CN 901. Trafia się nowa sztuka, jest to zupełna nóweczka, dopiero co odebrana, model HP3, mierzący od 1,8 MHz do 200 MHz, pomiar HP3 model, czyli pomiar w trzech podzakresach od 0 do 30 W, od 0 do 300 i od 0 do 3 kW. Zobaczmy sobie co w środku. Jest to, tak jak mówię, nowy miernik. I ktoś powie, nowy miernik i chcesz kalibrować. No niestety, tak się okazało, że po pierwszych sprawdzeniach kolega, który zamówił ten miernik, zaraportował, że wskazania są mylne, bo na radiu 100W on pokazuje tam 125 W, natomiast wzmacniacz 500 W pokazuje 800. No, więc coś jest na rzeczy. Z racji, że kolega chce wykorzystywać go tylko na pasmo VHF, czyli 2-metrowe, to zrobimy sobie kalibrację tylko na tym paśmie na 2 metrach. No i co? Był sprawdzony również na KF-ie. Sam to zrobiłem i na KF-ie również zawyża wskazania. Moc z KF-u w paśmie tam 80 metrów wychodząca z radia około 100 W również pokazywała tutaj 120 W, więc wskazania są zawyżone, więc nie wiem co o tym myśleć. Skoro jest to nowy miernik, nóweczka, to chyba powinien przyjść skalibrowany. Można liczyć, że zamawiając taki miernik za niemałą kwotę, bo za dobrą dniówkę, także liczyłbym na to, że ten miernik będzie miał dobrą dokładność i liczyłbym również na to, że ja według niego chciałbym inne urządzenia skalibrować, natomiast nie, jego trzeba wstępnie skalibrować. Jak tego dokonamy? No, mamy sztabiloka, on ma pomiar co prawda do 125 W, ale wyskalujemy sobie przynajmniej zakres 30 W, no i 300 na te 120, czyli w połowie skali będziemy pewni, że w połowie skali jesteśmy skalibrowani na ten zakres, natomiast zakres 3 kW, z racji, że nie dysponuję póki co jeszcze tłumikiem takim dużym mocy, co by można było wpompować w sztabiloka, moc stłumioną. Tak samo nie dysponuję miernikiem innym na to pasmo, na tą moc, chociaż mamy inny miernik i chyba według niego zrobimy kalibrację. No nie mam na razie na to rady, ale zaraz zobaczycie, ile on podaje w tym momencie. To może ja tutaj zestroję sobie układ pomiarowy i zobaczmy, jak on działa po wyjęciu z pudełka. Przypominam, nowa sztuka. Dobrze, i zróbmy sobie wstępne sprawdzenie. Pasmo 145 MHz na sztabiloku, pomiar mocy. Tutaj zakres 30 W i zobaczmy. Ustawmy się w połowie zakresu, czyli na 15 W. Tak, jesteśmy 15 W mamy na naszym Daiwie super modelu, natomiast sztabilok podaje, że to jest 11 W, więc widzicie, o ile on zawyża. Dobrze, to może teraz włączę sobie wzmacniacz i zobaczymy, jak to działa ze wzmacniaczem na większych mocach. Dobra, sztabilok podaje 42 W, natomiast on tutaj widzę w lusterku 60 W. No, strasznie zawyża. To jedźmy w takim razie do 100 W na sztabiloku, 100 W sztabilok, a ona pokazuje, nasza Daiwa, 145 W. No to przestrzał niesamowity. 145 W. Więcej nie sprawdzę na sztabiloku, bo tam już się kończy na 125, maksymalną mocą może przyjąć. No dobra, 120 W na sztabiloku, a Daiwa nam podaje 185 W. Zobaczmy zakres 3 kg. Na 3 kg to już jest 200 W. No taki przestrzał. Więc nie wiem co o tym sądzić, bo tak jak mówię, to jest nowy miernik. Jeszcze PEP. PEP pokazuje to samo. 120, no to na PEP-ie on pokazuje, aha, bo modulację mam włączoną, więc skręcę mikrofon. Na PEP pokazuje ponad 200 W. Natomiast average spada. Czy jeszcze jest nierównomierność pomiędzy PEP a average? No to już w ogóle klapa i ciekawostka. To jest peak hold, więc może peak hold wyłączę. Nie, peak hold nie wpływa na to. Czyli zawyżony jest jeszcze nie dość, że pomiar ogólnie, to jeszcze zawyżony pomiar PEP.
Natomiast jeszcze podepnę sztuczne obciążenie, zobaczymy ile podaje, pokazuje przy 500 W ze wzmacniacza. Ok, mamy zakres 3 kW. W tym momencie ze wzmacniacza wychodzi około 300 W, natomiast nasza dajwa podaje, że to jest 450. 400 W, około 400 W ze wzmacniacza, dajwa podaje prawie 700 i 500 W ze wzmacniacza, dajwa podaje 900 w trybie PEP, natomiast w average 850 około. No 800 W, a 500 ze wzmacniacza to troszkę jest przestrzał. Nie wiem, jeszcze raz powiem, jestem zaskoczony, bo no tego miernika, tej klasy za tą cenę oczekiwałbym jednak większej dokładności, ale koniec marudzenia, rozkręcamy, zaglądamy do środka. No i mamy wnętrze naszego miernika, tu mamy oczywiście nasz sprzęgacz kierunkowy, cały ustrój pomiarowy, tego nie ruszamy, zajmiemy się tylko tutaj. Widzimy, mamy zespoły po 3 potencjometrów, 3 po 3, czyli 9 łącznie. Ten jest opisany jako ref, czyli tu mamy moc odbitą, tu na dole mamy zestaw 3 dla mocy padającej. Dlaczego 3? Bo jest moc, zakres wysoki, średni, niski i tu mamy jeszcze 3. Ja podejrzewam, że te 3 są od regulacji zakresu przy przełączeniu na PEP. Zobaczymy, czy będziemy to stroić, żebym nie namieszał za dużo. Póki co skupimy się, żeby on cośkolwiek pokazywał na tych wartościach, które mam jako odniesienie. Nie zrobię pełnego, to nie laboratorium, nie zrobię pełnej kalibracji, ale te 100 W ze sztabiloka mam, 30 mogę zrobić i 500 W ze wzmacniacza, no szkoda wielka, żeby wzmacniacz podawał mi 800 W. To bzdura totalna, więc zrobię go, żeby wskazywał 500 W przy wyjściu mocy ze wzmacniacza, również 500, także podpinamy, kalibrujemy. No więc zacznijmy może zakres niski. Włączam nadawanie, ustawiam 20 W, gdzieś tak powiedzmy ustawmy się w 3/4, no 20 W na sztabiloku, ten podaje nam 30, no i regulujemy potencjometrem opisanym jako low forward. Zjeżdżamy na 20 W. Nie chce mi się wierzyć, że to aż tak było odjechane, naprawdę 20 W. Dobrze, sprawdźmy 10. Zgadza się. Sprawdźmy 5. No, przy tych niskich jest troszeczkę złe wskazanie, ale tak będzie. Sprawdźmy jeszcze 30. Ok. Teraz jestem 30. No, tak, 30. Gra, czyli ten zakres mamy z głowy. Ok, podpiąłem jeszcze zasilanie. Trochę plątanie na kabli, ale widać to co trzeba. Mamy 20 W w average, 20 sztabilok i przełączam na pomiar PEP. No i tu mam w ogóle błędne odczyt, zaniżony mam. Więc wyreguluję tymi 3 na górze. Zobaczymy. Dobra, mamy 20 W i w tym momencie przy przełączaniu zakresów, nawet peak hold mogę włączyć. Ja mam cały czas 20 W. Dobra. Czyli teraz się zgadza. Zobaczmy jeszcze, czy przy 30 jest ok. Mam 30. Sztabilok 30 i PEP. Mam 30, czyli skalibrowaliśmy. Ok, to już wiem, do czego są te 3 na górze, czyli od kalibracji mocy PEP. Kolejny zakres. Ok, teraz tak. Mam 30 W. Przełączam się na zakres 300. Moc 30 W, a on mi pokazuje 40. Czyli już widać, że jest lipa, ale zróbmy to przy większej mocy. Skręcam. Będę się posiłkował wzmacniaczem. Zrobimy to przy około 120 W mocy, bo tyle sztabilok potrafi przyjąć. No i lecimy. Dobrze. No. Mamy 121, a on nam pokazuje 200. 210. Czyli skręcamy sobie ten zakres, musimy skręcić na 120. Ok, mam 120, przełączam się na PEP.
PEP jest ok. Na tym zakresie jest ok. Dobrze. Czyli tu mamy skalibrowany również ten zakres. A zobaczmy teraz, czy wskazuje dobrze 30 W. Ze stabilka 33. No i prawie 30 W, czyli można powiedzieć setka jeszcze. Zobaczmy, można powiedzieć, że teraz ma to pokrycie. Dobra, jestem prawie setka. No brakuje mi. Ale potencjometrem w radiu ciężko mi wyregulować. Dobrze, nie będziemy grzać radia już i wzmacniacza. 105, no i 105, zgadza się. Dobra, no to kolejny zakres mamy załatwiony. Zostało nam 3 kW. Czyli zróbmy tak, jeżeli tu mamy 105, przełączam się na zakres 3 kg, a mam prawie 200. Więc będę musiał tutaj zjechać dość mocno w dół. Ale to już zrobię na sztucznym obciążeniu, ponieważ sztabilok mi tego nie wytrzyma. Zrobimy, ustawimy 500 przy pełną moc wyjściową ze wzmacniacza i ustawimy 500 na naszym mierniku Daiwie. Ok. Sztabilok teraz nie patrzymy, bo już odpiąłem od niego wskazania. Zrobimy to dość szybko, musimy to zrobić. Dobra. 500 W ze wzmacniacza. Dobra, mamy 500, on pokazuje 1 kg teraz. Dobrze. To jest ten zakres, więc musimy go zmniejszyć. Ok, mamy 500. Pomiar w PEP. PEP troszkę, tak, PEP też jest ok. No to wychodzi, że wszystko jest już ustawione. Czy ja się nie mylę? To zróbmy jeszcze taką rzecz. Ustawmy tutaj 300. Mamy 300. Na moim wzmacniaczu również. No. Teraz mamy około 300. Przełączam się na 3 kW. I czy pokaże mi 300? Tak, pokazuje 300. Czyli całkiem nieźle. Więc zobaczmy jeszcze od początku wszystkie pasma, wszystkie zakresy. 30 W. Ok, sprawdźmy jeszcze raz. 30 W, sztabilok. Mamy 30 W. Na 300 W mamy 30, zgadza się. I na wzmacniaczu, tu jeszcze chyba korekcję muszę zrobić, bo zagrzałem troszeczkę sztuczne obciążenie, więc będę musiał skorygować moc. 500, teraz mamy 500, jest 500 i w PEP-ie troszkę brakuje. Czyli zrobimy tak, tutaj jednak trzeba zwiększyć. Jest 500. A tu deczko odejmiemy. Jeszcze troszkę. Dobrze. 500, 500. Sprawdźmy w modulacji SSB, czy nam tańcuje. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. OK. I w PEP 1, 2, 3, 1, 2. A przepraszam, to było average, to jest average. Tak. 500. I w PEP-ie i peak hold 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dobrze. Ja sobie jeszcze skoryguję, jak mi przestygnie troszeczkę sztuczne obciążenie, to sobie jeszcze to skoryguję. Teraz jak skalibrować? Mam miernik mocy odbitej, no więc najprościej to zmienić podłączenie naszych przewodów, tak żeby
odwrotnie nasz sprzęgacz kierunkowy działał. I wtedy musimy tor pomiaru mocy odbitej jako pomiar mocy padającej i wykalibrujemy go, bo ja nie widzę tu innego sposobu. Może zróbmy tak, że ja to zrobię tylko na mocy małej z radia, żeby już nie męczyć mojego sztucznego obciążenia, które mi się zagrzało. No jednak 500 W to już grzeje. Także chwila, moment. Z tego co kojarzę, to chyba SWR, pomiar SWR działa tylko na trybie average, więc tak zostawimy i zobaczmy, czy podnosi się wskazówka? Tak, mierzy. Mamy 1,5 W. Zróbmy tak dla tych, no może dla pełnej skali 10 W. 6,8. No i nie wiem, czy to kalibrować, czy nie. To może zróbmy dla 5 W, żeby ta kalibracja nie była taka ostra. Czyli 5 W na sztabiloku. I teraz regulujemy zakresem reference. Sprawdzę. Tak, niski na 5 W. Cyk. 5 W nastawiamy. OK, przełączam się na zakres 300 W. No i tak samo zróbmy dla tych 50 W. Dobra, mamy 50 W na sztabiloku i tu ustawiamy 50 W. OK, uważam, że na tym temat zakończymy. Dla 3 kW nie robię. Nie uważam tego za zasadne na ten moment, więc tak zostawiamy nasz miernik. Sztabiloka wyłączę. Efekty naszych prac. 300 W nastawione na FM-ie. Zobaczmy. FM mamy 300 W. Przechodzimy na SSB. Pomiar mamy PEP. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pomiar average będzie dużo szybszy. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. A peak hold teraz jest PEP sam i peak hold. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. No taka zabawka. Dobrze. To jeszcze przełączmy się na raz ostatni na zakres 500 W. FM. OK, mamy 500 W. W tym momencie jest 500 W. Przełączam się na SSB. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Czyli widzimy, że przy modulowaniu ta moc, pomimo że 500 W mamy nastawiona jako moc, jaką tą obwiednią w piku, no to przy modulacji to jest około 300-400 W. 1, 2, 1, 2, 3. Oczywiście przy gwiźnięciu mamy 500. 1, 2, 3 i włączmy peak hold. Peak hold nam utrzymuje te 500, nawet dochodzi do 500 W. Dziękuję, pozdrawiam. To wszystko na dziś, skręcam i do następnych. Hej!